Dzień dobry w kolejnym odcinku z przygody do Finlandii. Przypominam, że jest to materiał nagrany jeszcze w sierpniu 2023 roku. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego filmu, to z prawej strony u góry pojawia się do niego link. Tam tłumaczę, o co chodzi. Przypominam też, że warto jest subskrybować kanał, bo aż 72% go oglądających tego nie robi. Jest to darmowe i wystarczy kliknąć ten czarny przycisk z napisem subskrybuj. A dzisiaj czeka na nas Litwa, Łotwa i Estonia. Czas startować. Na początku musimy kupić winiety. Winiety kupione, ale w międzyczasie na trasie zrobi się korek. Stoi ciężarówka i holownik wyciąga z rowu. Co można robić w korku? Można na przykład robić kocyk. I co może jeszcze się stać w korku? Można dostać czekoladę. Można prawie stracić lusterko w ciężarówce. Różne rzeczy. Lecimy dalej. Lecimy dość powoli, bo przez 5 km jedzie za mną policja. Coś wam powiem. Jestem niesamowicie zaskoczona Łotwą. Jest tam tak niesamowicie czysto. Przez kilka godzin jazdy przy drodze nie było ani jednego śmiecia. Pobocza w stanie idealnym, wysprzątanym. Jak to możliwe? Jedziemy dalej. I przed nami granica z Estonią. Dojeżdżamy do promu, kręcimy nockę i rano o 4:00 pobudka. Pakujemy się na prom i widzimy się w Finlandii. Po drodze trafimy na masę stuningowanych ciężarówek, które jadą na zlot Power Truck Show. A na zlot pojedziemy w następnym odcinku. Śniadanie. Dobry, już po treningu, już mam kawę i stwierdziłam, że już wykręcę 11, bo 10 godzin, a tak czy tak w tym tygodniu jest dużo jazdy, więc gdzieś te 11 trzeba kręcić, to dzisiaj kręcę 11. Więc sam raz zjem śniadanie, śniadania w takich miejscach zawsze warte zjedzenia. Jest tutaj po prostu, jak sobie kojarzę, dawniej parkingi przy stałych trasach, jeszcze jeździłam na busach. Fajnie, uwielbiam takie miejsca. Szkoda, że takich miejsc nie ma więcej. Wszystko zajęły sieciówki, no i szkoda, no ale dobra, pokażę wam teraz. Tak wygląda nasza trasa, więc tak generalnie powiem, o co chodzi. No więc jesteśmy tutaj, na Suwałkach, na tym szwajcarskim barze. Tak, jedziemy. Tutaj to jest aplikacja TomTom Go Navigation. Jest tutaj profil dla ciężarówek, więc tutaj sobie będziemy jechać tak, aż do Talina. Tutaj w Talinie wjeżdżamy na prom. Już dzwoniłam na promie 24. Wstępnie zarezerwowałam, mamy potwierdzić, czy jest miejsce. Bo uwaga, i tutaj pojedziemy do Helsina. No więc ja chciałam sprawdzić w ogóle tak w czasie śniadania 711 km. Nie ma szans zrobić na jednym tachu, skoro tutaj przez te Bałtyki wszyscy piszą, że trzeba strasznie uważać na prędkości. No i pokazuje, że o 19 dojazd, no to się świetnie składa. Świetnie się składa o 19 dojazd, jeszcze do tego dać powiedzmy 1,5 godziny pauzy i do 9, czyli powiedzmy, że jakby 11 godzin, no to dalej jesteśmy o 6, więc trzeba cisnąć. No ale dojedziemy. Chodzi o to, że pierwszy prom wypływa gdzieś o 7, prom płynie około 3 godziny, a słuchajcie, bo jest ten Power Truck Shop i w związku z tym Power Truck Shop jest wielki konwój ciężarówek, które zjeżdżają się z całej Europy, wpływają do portu i razem się zjeżdżają i razem konwojem jadą na Power Truck Shop, więc wiecie, w konwoju jechać takim, felgi będziemy pucować, na co coś mi się zdaje. Jakie to są ładne tereny, nie? A to już jest prawie granica, proszę Państwa. Prawie. No i proszę Państwa, wjeżdżamy do Litwy. To jest jeszcze Polska. No i to już jest Litwa. Idziemy kupić winietę. Jest zapisane na barze winiet. Potrzeba dokumenty od auta i paszport, żeby wykupić winietę na ciężarówkę. Wracam do auta. Wiecie, co mnie zawsze wkurza w takich miejscach, że jak się przychodzi, przekazujesz dokumenty, to już wiem, że coś może jeszcze trzeba być, więc pytam dokument do auta i co jeszcze? Dokument do auta. Odwracam się, kierowcy mówią i paszport. Bym szła jeszcze raz. Dobrze, że blisko stoję. A tam co? Cięcie było, będzie klejenie. Ci kierowcy już mają naprawcze zestawy, nie? Na takie sytuacje. Mega przykre. Takie wkurzające jest to,
że w ogóle nikt się tym nie zajmuje. To jest po prostu tak znormalizowane, jakby to po prostu było takim dodatkowym podatkiem, taki niepisany podatek lokalny, że jak gdzieś przyjeżdżasz, no to właśnie w ten sposób tubylcy z ciebie ściągają. Znaczy ja nie mówię, że tubylcy, bo to przecież też nie jest tak, że miejscowi kradną, tylko ja nie wiem, kto kradnie. No dobra, jednak paszportu nie trzeba, tylko i wyłącznie dowód rejestracyjny i tyle. Mamy wynietę na dziś i jedziemy. Jakim cudem on tak stanął, nie mam pojęcia. Co to za korek, chłopaki, tutaj na granicy, w stronę Litwy? Stoi ciężarówka i holownik wyciąga z rowu. Jak się człowiek śpieszy, to tak jest, patrzcie. Ale to co, całkowicie zablokowane, zero przejazdu? Na tą chwilę tak, no bo holownik... Tak, kolego, zero przejazdu, bo wyciągają auto. Coś wam teraz pokażę. Jeszcze w tym Mówiłam, że jeszcze czegoś, co nie widzieliście. No więc generalnie to w ramach odstresowywania się, to pomyślałam sobie, że do mojego mieszkania nowego zrobię sobie kocyk. Chcę mieć taki zajebisty kocyk, ale z jakiejś takiej naturalnej, fajnego, z czegoś takiego fajnego, nie? Nie jakiś taki sztuczny. Że jak będę po pracy i przyjadę sobie na weekend i będę chciała sobie odpocząć, no to żeby miała taki fajny kocyk. No ale generalnie to się okazało, że wszystkie są jakieś takie sztuczne i takie jakieś niefajne. No i generalnie to stwierdziłam, że w ramach odstresowywania się, to ja lubię zajadać stres. A że stresu się teraz szykuje, że będzie dużo w związku z rozwojem firmy, no to stwierdziłam, że ja sobie ten kocyk zrobię. Więc kupiłam sobie wełnę z Marynosa. Za wełnę też w sumie dałam, zobaczymy jaki kot z tego wyjdzie, ale też dałam 650 zł. Nie Marynosa, tylko Merynosa chyba, nie? No i na lewy, bo oni pewnie tu do stacji stoją. Merino Wool. No i w każdym razie kupiłam sobie tą wełnę. No i stwierdziłam, że sobie zrobię kocyk w trasie szydełkiem. Ja nie lubię robić na drutach, ale szydełkiem, jak byłam dzieckiem, to lubiłam robić, więc wczoraj jak stanęłam wieczorem, no i właśnie robię kocyk sobie. Wczoraj wieczorem po pracy zaczęłam. Zobaczymy, ile mi to zajdzie w trasie. I jest, powiem wam, dosyć szeroki, bo ja nie lubię, jak jest kocyk mały. Taki do przykrywania, że człowiek się przykryje i gdzieś mu tam coś wystaje, jakiś tyłek i wieje. Ja muszę być dokładnie przykryta. No więc tyle mam zrobione. Taki jest kolor. Taki po prostu najzwyklejszy wzór na szydełku. Ja się uczyłam robić na szydełku jeszcze jak byłam mała. Druty mnie wkurzały. Nie myślcie sobie, że to jest jakieś coś... Wczoraj wzięłam szydełko po raz pierwszy do rąk, chyba od 20 lat. No i widzicie, ten koc jest taki... To jest na pół złożone, więc będzie taki pewnie, powiem wam, na 1,80 m. No, szeroki będzie fajny, co? O, to jest tylko... Kurwa. Tyle. Jak zakręcili. Widzieliście, jak ja patrzyłam? Jejku. Ale widzieliście tą moją minę? O, ja nie mogę. W każdym razie ruszyło, jedziemy. 15 już wykręciłam, już stwierdziłam, że będę mieć 15, bo już się robi ciasno z tym, wiecie? Z tym czasem. Pokazuje mi na 9 dojazd. Kurde, powiem wam, że to się nie wesoło robi. Co tu się dzieje w ogóle? Jedziemy, stoimy czy co? Dzień dobry, pani Iwonko. Dzień dobry, dzień dobry. Od dłuższego czasu jedzie za mną policja. Jestem ciekawa, co tu się będzie działo. Może muszę zamulać tak, żeby po prostu pojechali. No, nie pójdzie na lewo. Długo prosta, nie idę. Za 5 km stacja. Ciekawe. 800 metrów do stacji. Przecież już mnie na pewno nie wyprzedzą, nie? Ale Iwonka, jak ty się wybrała tutaj? Na Finlandię lecę. O, to fajnie, to będziemy się może tam w niedzielę gdzieś widzieć, bo ja tam w sobotę będę wracał. A, widzisz. To jak lecisz na Finlandię i znasz ten port może, czy tam w Tallinie gdzieś idzie stać na noc, na pauzę przy porcie? Nie wiem, słuchaj, ja tam do Tallina tylko dojeżdżam, ale tam, wiesz, tam jest Olerek, jest przed Tallinem 80 km, jest Olerek, taka duża stacja, po lewej stronie żółta, nie płatna. No i zjechali na stację, od razu ruch idzie płynnie. To jest taka nasza natura.
Ale nie ma jak to koledzy, jak to kolega. A dowiedziałam się tylko wyłącznie przez to, bo mi powiedział kolega, no uważaj, 2 auta za tobą, jedzie policja. I sobie wyprzedzili, dojechali do mnie, no i... No, diabeł. Całkiem niepostrzeżenie wjechaliśmy już do Łotwy, ale akurat miałam znowu inny telefon, więc jesteśmy w Łotwie. Coś wam powiem. Jestem zszokowana tym krajem, a jesteśmy w Łotwie. Tu jest tak ładnie, tu jest tak czysto, tu jest tak estetycznie. Nie mogłam się zorientować na początku, co tutaj sprawia, że jest takie naprawdę bardzo dobre wrażenie. I w końcu zauważyłam, że jak już jadę, nie wiem, z godzinę, staram się wypatrzyć jakiegokolwiek śmiecia, jakiś papierek, cokolwiek. Nic, zero. Odkąd zaczęłam o tym myśleć, nie znalazłem ani jednego papierka. Jechałam przez las, widać było, że drzewa takie już wysokie, stare. W lesie nawet gałęzie suche nie leżały. Rzeki niby nie są regulowane, tak z tego co widać, no wiadomo, że jesteśmy blisko morza. Teraz idziemy w ogóle, bo tak w linii prostej pewnie z kilometr stąd jest morze na oko. Czasami widać, zresztą przyśwituje przez drzewa, ale rzeki niby nieregulowane, ale jakieś takie strasznie czyste. Jeżeli chodzi o miasteczka, tak samo wysprzątane, nawet jak tak stoją jakieś takie jakby ruiny, to nawet te ruiny są wysprzątane. Jakiś czas temu mijałam parking, który już był całkowicie zablokowany, zamknięty w sensie, już wyłączony z użytku. Jakaś stara budowla tam stała, taka już trochę się zapadająca, ale nawet to było wysprzątane. Jak się jedzie drogą i jest pobocze, to pobocze jest dosłownie jakby podkurzane, wysprzątane. Ja nie wiem, czy to są takie, czy to wynika z kultury ludzi tutaj mieszkających, podróżujących, czy są takie wysokie kary. Ja nie wiem, jak Łotwa to osiągnęła. W każdym razie jedziemy główną drogą pomiędzy stolicami 2 krajów, czyli pomiędzy Rygą w Łotwie a Tallinem w Estonii. Jest bardzo duże natężenie ruchu, tu nie ma jednego śmiecia. Strasznie mi się to podoba. Bardzo bym chciała przyjechać tutaj na jakieś, nie wiem, wędrówki. Widać, dużo rowerzystów jeździ. Ja tu po prostu chcę wrócić, jestem tak zaintrygowana, wręcz, że ja chcę tutaj wrócić prywatnie i trochę poeksplorować ten kraj. To jest po prostu niesamowite. Litwa była podobna, ale być może przez to, że było tak dużo remontów, to wiadomo, jak są remonty, to się dużo dzieje, więc nie było widać tego porządku tak jak tutaj. Ale tu się zdaje, że nawet jak jest budowa, stoi jakiś tam grad, z kolei jakaś stara przyczepa i tam jest wszystko wysprzątane wokół tego. No ale zwróćcie uwagę, jak pobocza wyglądają. Jak ten kawałek jedziemy, spróbujcie znaleźć jakiegoś śmiecia małego. Jakiś papierek, cokolwiek, co się odróżnia kolorem od podłoża. Nie ma. Może. No. Port. Vilnius. Patrzcie na brzegi tej rzeki. No niby niewyregulowane, ale jakie schludne czyste. No i proszę Państwa, patrzcie, to była pewnie jakaś budka przygraniczna. Po prawej infrastruktura
Graniczna stara. No i jesteśmy w Estonii, czy jeszcze nie? No to witamy w Estonii. Czy coś się tutaj zmieni? Zobaczymy. Na razie trawa też zielona, nawet bardzo zielona. No dobra, jest terminal A. Powiem wam, że są przebudowy, ale to jest terminal A Viking Sadama. Taki miałam adres, ale powiem wam, że wygląda to dość nieciekawie. No ale dobra, bo na znakach w ogóle było napisane przez pewien okres, że tylko passenger, więc powiem wam, że aż czas pracy przywaliłam. Gdzie tu się co dzieje, to powiem wam nie wiem, ale chyba dojechaliśmy dobrze. Dobrze, że nie zawróciłam, a miałam zawracać, tylko nie było gdzie za bardzo, więc stwierdziłam, dobra, jadę. Trzeba tutaj jakoś... Trzeba pewnie pojechać. Dobra, tam mi powiedział kierowca, że on CMR. Pewnie chodzi o wagę. Tam jest check-in. Ostatni prom już odpłynął, więc tak się ustawiłam, żeby nikogo nie zostawiać, ale żeby też mnie nikt nie zostawił. Viking Line, otwarte, jeszcze otwarte. No widzicie, zamknięte. Co mi pan powiedział, bo tam było jeszcze któreś DFTS bodajże otwarte. To powiedział właśnie, żeby wziąć tą kartkę, położyć za szybę i wtedy można spać. Także jak przyjedziecie w nocy i toaleta jest tutaj. Dzień dobry. Wschód słońca już jest. Ja mam papiery. 5:15, a tam już ruch był. Tam już była kolejka przy biurze. Dostaliśmy linię, wjechaliśmy, patrzcie ile już jest koca zrobione. Tyle już jest. Wczoraj zamiast spać, to idę to robić. No dobrze, robimy dalej. No, głodna jestem, więc tak powiem wam. Wyprawa promowa powinna trwać około 3 godziny. Dostałam nawet kabinę, więc fajnie, bo się chcę wykąpać. No dobrze, tamtych już puszczają. No i tak teraz będzie wyglądać nasza podróż. To jest TomTom Go Expert Plus, jakby ktoś się pytał, na dole link w opisie. Podobno jest bardzo ciekawy wyjazd w mieście. No dobrze. Lusterko składamy. Tamto? Pewnie też. Dalej to... Tam. Dobra. Jedziemy. Skacze z tym zobaczenie. O! Takie coś.
pojedyncza kabina. Nie widziałam takiej nigdy chyba. Znaczy ona nie jest pojedyncza, bo w sumie jest podwójna. Jezu, ja to jestem. Nie jest pojedyncza, tylko jest podwójna, ale wiecie co, na czym najbardziej zależy? Na prysznicu. Morgan, to jest ten czas, żeby się wykąpać. Dobrze. To się kąpie. A tam? Dobra? Tere. No dobrze, mamy bufet. Są też warzywa. Sery. Pieczywo. O, jaki ładny pieczar. Jest owsianka, jajka. Co się zadają naleśnikami. No dobrze, pojadłam. Powiem wam szczerze, że myślałam sobie, po co kabina na taki krótki rejs, ale zjadłam i tak mi się spać chce. I sobie pomyślałam, no w sumie tak, jak sobie gdzieś tam turyści siedzą, tylko co któryś tam prowadzi, to mogą sobie tam siedzieć gdzieś przez te 3 godziny. A my kierowcy później jeszcze co najmniej 12 godzin pracy, 10 pewnie 12 godzin pracy. I jeszcze tyle jechać i jeszcze ciężarówką. Ma to sens. Powiem wam, że ma ta kabina sens. Sama się położę, tyle że żałuję, że sobie nie wzięłam czegoś, jakiegoś kocyka. No i tym razem ta strona niezastawiona, będzie się wygodnie wchodzić. Nawet się nie spodziewam. Dobrze. No i już jesteśmy w Wolfim. Samochody już wyjeżdżają. Finlandia jest jedynym krajem, jakiego znam, która nie ma żadnych opłat drogowych lub ciężarowych, więc tutaj nie trzeba żadnych winiet, niczego innego. Żadnych opłat, żadnych urządzeń. Nic nie trzeba dosłownie mieć. No i tyle. Słuchajcie, zadzwoniłam do Alexa, okazało się, że ciężarówki te wszystkie stuningowane są w porcie tak jakby na zewnątrz, czyli z tego co się zorientowałam są 3 linie. Ja płynęłam najtańszą, Wikingiem, 330 euro. No i jest najtańsza, ale trzeba wjechać jak się jedzie ze Estonii, jak się płynie ze Estonii, to trzeba wjechać do samego centrum, do portu Talina i wjeżdża się też, przypływa się też do samego centrum Helsinek, więc powiem wam szczerze, że niby tańsze, ale czasowo jakby się śpiesząc, to ja jadę 20 minut, a wciąż jestem jeszcze w obwodnicy w zakresie tej zielonej strefy. Więc widzę, że tamte pozostałe linie, które są 40 i 70 euro, netto oczywiście droższe, one dopływają właśnie tam na zewnątrz. Jak ja już jechałam przez ostatni odcinek trasy za taką Skanią, taką słuchać było V8, bo jak ze świateł startowała, to było ją słychać. Jakąś naczepą szmatowała tą brzydką, ale Skania była widać, że zrobiona, stuningowana. I tak sobie myślałam, o pewnie jedzie na pewnie jedzie na zlot, ale on właśnie zjechał, a ja pojechałam do tego portu na centrum, więc tam były no generalnie dużo czasu. I teraz Alex, jak sam się dzwonił z tymi kumplami wszystkimi, no to się okazało, że oni właśnie za jakieś 20 minut startują z tego portu. Jak mi wysłał pineskę, to właśnie ten port też na zewnątrz. Czyli jakbyście kiedyś wiedzieli, po prostu jak płyniecie z Talina do Helsinek i potrzebujecie bardzo dużo czasu, no to to nie Wikingiem, bo Wiking z centrum do centrum, a tamte inne linie, nie wiem jak tamte pozostałe, to też trzeba by było sprawdzić. Ale w każdym razie Wiking na pewno z centrum do centrum, bardzo dużo czasowo, 2 godziny straty łącznie. Godzina w jedną stronę na wjazd i godzina na wyjazd. Natomiast jeżeli chodzi o tamte drugie, to zgaduję właśnie, że przypływają tam, bardziej na zewnątrz i no, ma to sens. No w każdym razie ja przebijam się teraz do obwodnicy, a oni gdzieś niedługo będą startować do obwodnicy, więc jak ja bardzo mieć swoje szczęście jak zwykle, to się zjedziemy na obwodnicy. Nie wiem ile będzie ciężarówek, w tamtym roku podobno było stąd chyba 30 ciężarówek, stamtąd jakoś 40, bo to jest tak, że część ciężarówek płynie ze Szwecji, część właśnie tutaj z Estonii i w jednym momencie one się wszystkie, za 140 km stąd, one wszystkie się schodzą i tam tworzą jeden konwój i to wszyscy jadą wtedy na Power Truck Show. Zobaczymy jak trafimy.
uda nam się dojechać do konwoju czy nie. Jezu, ale może się uda. Ale by było co? Ale wiecie, że ja w ogóle specjalnie trasę tego wydłużam? Bo normalnie to, żeby dojechać najszybciej do swojego rozładunku, to powinnam lecieć na Lahti, prosto na północ. A ja jadę specjalnie właśnie pod tą miejscowość, tak bardziej na lewo i tak pojadę. Zamiast jechać tak, to ja pojadę o tak. Ale pojadę zobaczyć konwój. Kto mi zabroni, nie? Volvi. Pitka. Dobra, zobaczmy, co to jest ta pitka. No i już wiadomo, o co chodzi. Ma kilka osi, nie przyczepy. Trzyosiowy ciągnik, trzyosiowe podwozie i później tam jeszcze też 3 i 2. Ej, co tu się dzieje? Ja tu zajeżdżam na stację, a tu wszędzie pełno statywów. Ja nie jestem ciężarówką. O kurde, ile tu jest ludzi. Jezu, czuję się jak jakaś królowa. Ale dobra. A oni tam już stoją! Dobra. Są. Haha, jadę tam. Tylko gdzie ja mam teraz... Gdzie mam teraz stanąć w ogóle, żeby ich jakoś nie przysłaniać tym wszystkim. So you're Nice to meet you. Nice to meet Yeah, you. my name is Juuso the Rebel from Canada. Well, originally from Finland. So, see you on the road in North America. See you in the Bower Truck Show also now. When is the convoy coming? You think? It's supposed to come by noon, but Yeah, it's I still know. not here. No, I know. I came. I took this I ferry saw you when you came in, especially- yeah. I especially because I wanted to join them. You know, Yeah. so they were not there. Yeah, that's right. We were waiting.
można zjeść w kraju Świętego Mikołaja. Czyżby renifery? Renifery to już jadłam przy okazji Volvo Trekking Adventure, jak byłam na północy. Jadłam też rekina. Renifer jeszcze był ok. Renifera serwowała Angelika Larsson. A zobaczymy, co tutaj może dojść. Rekina nie polecam. Niedobry. Albo nie, to był wieloryb. Sorry, to był wieloryb. Bardzo niedobry. No dobra, nie powiem, że zjadłam coś zdrowego. Ale... Więc niestety nie miałam siły dzisiaj zrobić. Jeżeli zastanawiacie się, jakie są ceny w Finlandii, to wszystko, czyli to, kola i kawa, 18 euro. Patrzcie, las. Taki parking fajny. Teraz w ramach odstresowywania się, wiecie co będę robić? Będę robić na szydełku. To już jest chyba 3. albo 4. motek. Muszę jeszcze zbyć makijaż i tak dalej. Ale na razie to mi się nie chce. Muszę się odstresować i trochę odpocząć. Gdzie jest ten początek włóczki? To łapcie. Tak, to mi pasuje. Póki jest taki wąski kawałek, to spoko, nie? A później jak już będzie taki wielki koc, jak ja to w ogóle będę robić? Gdzie ja to będę mieścić?